Cześć, jestem Alfred Maciejczak z kanału Piotr Maciejczak i jeśli tu jesteś, to prawdopodobnie widziałeś poprzedni film, ten, że zagrałem pierwszy raz w Path of Exile. I tamten film pokazuje moje pierwsze 10 poziomów w PoE2, opisuje moje absolutnie pierwsze doświadczenia, a w tym filmie będziemy to kontynuować. Co dalej, bo po 10 poziomie przychodzi 11, 12, 13 i kto by powiedział, że jeszcze dalsze, no właśnie są. Po pokonaniu bossa Dravena poszedłem przeszukać jeszcze inne okoliczne grobowiska. Tutaj znalazłem bardzo fajnych przeciwników, którzy strasznie mi się podobali. Night Gaunty. Zobaczcie na ich moveset. To są kosiarze, którzy zmieniają się w nietoperze, żeby do nas doskoczyć. Generalnie wyglądają całkiem widowiskowo. Taki odrobinę bardziej wytrzymały typ przeciwnika. Generalnie chciałem powiedzieć, że design potworów w PoE2 jest totalnie niesamowity i im dalej w las, tym bardziej. Bo na początku ktoś mógłby powiedzieć, że to jest dosyć oklepane, że są to głównie nieumarli, ale jest to specyfika terenów, które przemierzamy. A faktycznie im dalej w las, tym ciekawsi byli przeciwnicy, zarówno wizualnie, jak i sposobem interakcji z graczem. A propos interakcji, to ja lubię sobie wejść w interakcję z bossami i chwilę później walczyłem już z Lahlanem. Mówiłem, bossów w tej grze jest bardzo dużo, paręnaście czy parędziesiąt na akt. I Lahlan jest takim środkowo-aktowym bossem. Powiedziałbym, że tak przedziela połowę właśnie aktu pierwszego. Jest też całkiem trudny wbrew pozorom. To, co teraz widzicie, to jest moja 3. albo 4. próba, bo nieironicznie sprawił mi trochę kłopotów. Ma strasznie zamaszyste ciosy, lubi tak walić w podłogę naprzód i do tyłu. Muszę podejść do niego, by z nim walczyć, a to naraża mnie na naprawdę całą chmarę różnorakich ataków. Ale mówiąc szczerze, takie właśnie bossy, które wymusiły na mnie walkę parukrotną, to są bossy, które najbardziej mogłem dzięki temu docenić, bo wymusiły na mnie wyuczenie się ich zachowań. Co ciekawe, jeśli ktoś z was oglądał materiały z Path of Exile 2 w 2019, to może Lahlana kojarzycie. To był jeden z pierwszych pokazanych bossów z dwójki i powiem tak, uległ sporym zmianom, zdecydowanie, względem tego, co pokazali nam wtedy. Myślę, że entuzjaści boss fightów naprawdę się w dwójce odnajdą. Zwłaszcza, że Grimy Gear Games zapowiedziało, że bossing ma być ogromną tak naprawdę częścią endgame'u. O wiele większą niż w jedynce. Na grobowisku zapanował spokój. Nastał dzień. Następnie trafiliśmy do lokacji, w której chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedno. Na muzykę. Muzyka w tej lokacji jest czymś, co już teraz jest dla mnie nostalgicznym, bo jest to traczek, który już po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2019, gdy po raz pierwszy pokazali wstępną wersję Path of Exile 2. Jest to utwór, który tak mocno nawiązuje brzmieniem do Wilderness z Diablo 2, że gdy zauważyłem, czego słucham, to dosłownie miałem ciareczki. Mam nadzieję, że Matt Wellman to usłyszy, bo to naprawdę hołd. Swoją drogą jest to chyba najjaśniejsza, taka najbardziej kolorowa z dotychczasowych lokacji, chociaż nie jestem pewien, jak zobaczycie to na YouTubie. Bo z tego, co zauważyłem, film, który się opublikował, jest o wiele bardziej wyprany z kolorów, niż to, jak wygląda to u mnie. No, być może w tym filmie coś mi się uda podziałać z kolorystyką materiału. Chwilę później wchodzimy do wioski i wioska była dla mnie ważną lokacją, bo to ona mi uświadomiła, jak po pierwsze wielkie są zony, mapki w Path of Exile 2, właśnie też w zasadzie wielkością bliżej im do zonów z Diablo 2 niż tych z Path of Exile właśnie, ale też jak bardzo są różnorodne
w obrębie samej jednej mapki. Na przykład przechodząc przez te lokacje, miałem poczucie, że przechodzę przez tak naprawdę 5 różnych lokacji, które są ze sobą połączone w jedną spójną całość. W jednym miejscu mamy jakieś rozbite karawany i sumiane domki, w innym pole dyniowe, w innym przechodzimy przez jakieś zboże i widzimy jakieś kręgi w zbożu, nie wiem, może zrobiły je Anunnaki. Tutaj z kolei snopy siana, tu gdzieś jeszcze jakaś zagroda, możemy się tylko domyślać czemu. Czemu jest pusta? A zamiast zombiaków walczysz już z najemnikami i z psami ze wścieklizną. Szczerze, na mnie ta lokacja zrobiła świetne wrażenie. Ten moment, gdy przechodzimy przez zboże. Powiem wam, że ja w tej lokacji tak po prostu miałem momentami kłopoty, ale to dobrze. Wiecie czemu? Bo w momencie, w którym miałem problemy, naprawdę cieszył mnie każdy upgrade. W ogóle to brzmi śmiesznie, ale Path of Exile 2 jest grą, w której ja dosłownie cieszyłem się, gdy dropnąłem pasek, na którym było 6 zdrowia na sekundę, czy coś takiego. Wartości numeryczne w dwójce są naprawdę niskie, a tempo jest jednocześnie bardzo wysokie, ale też powolniejsze, to znaczy sama walka jest o wiele dynamiczniejsza, czujesz się, że czas upływa ci w niej szybciej, ale też tempo przemierzania mapek i pokonywania przeciwników jest wolniejsze. Wiem, że to jest element gry, wobec których wielu graczy było sceptykami. Ja w pewnym stopniu też. Po zagraniu, to co mogę powiedzieć sceptykom, takim jak w zasadzie ja do niedawna, to spróbujcie ocenić tę walkę poza kontekstem walki z PoE 1. Gdy w jedynce nie pokonamy 1000 potworów w 10 sekund, to może się wydawać, że coś jest nie tak. Ale to dlatego, bo sama walka jest w pewnym stopniu wydmuszką. Nie jest zbyt angażująca. Żyjemy dla eksplozji i podobnych rzeczy. Tutaj ta walka serio jest ciekawa. Serio jest angażująca. Na playteście miałem okazję porozmawiać z parudziesięcioma tak naprawdę weteranami jedynki, nie? Ludźmi, którzy mają po 10-20 tysięcy i powiem wam tak, nikt z nich nie narzekał na tempo. Nikt. Następną lokacją po wiosce jest wioska spalona i tutaj zobaczycie jednego z bossów, który tak naprawdę sprawił mi, no można powiedzieć, prawie najwięcej kłopotów, jak na razie w tej becie. Gdy grałem, obok mnie siedzieli Adam van Gogh ten oraz Szymon, którego kojarzycie jako Head. Chłopaki grali w koopie i właśnie do momentu spotkania egzekucjoniera szło im naprawdę fenomenalnie. Na nim chłopaki jednak spędzili naprawdę dużo czasu. I wydaje mi się, że egzekucjonier dla wielu graczy będzie takim roadblockiem na początku, który pokaże im: hej, spróbuj ulepszyć swój ekwipunek, spróbuj zastanowić się, czy aby na pewno nie chcesz czegoś zmienić. Takie bossy są fajne. Takie bossy, które nagle powiększają poziom wyzwania, są jak dla mnie świetne, bo służą świetnie jako pewnego rodzaju sprawdzian. Czy aby na pewno twoja postać działa, czy aby na pewno nie chcesz wydać golda w mieście i może czegoś sobie dokupić. Może jednak chciałbyś mieć trochę więcej HP, trochę więcej armora, trochę więcej fireresów. Egzekucjonier jest strasznie metalowy, jeśli mogę tak powiedzieć. Zresztą zobaczcie, to jest czysta brutalność i horror tak naprawdę. Nasza walka z nim rozpoczyna się od krzyków kobiety, podczas gdy ona patrzy, jak egzekucjonier pozbawia jej koleżkę głowy. I dla nas to też jest teoretycznie być może ważna postać, bo jeśli pamiętacie z początku gry, wybór postaci to właśnie egzekucjonier wykonywał wyrok. Chciałbym, żebyście zobaczyli całą tę walkę i mogę wam powiedzieć, że to ekwiwalent mniej więcej Brutusa z Path of Exile 1. I mogę wam już powiedzieć teraz, że egzekucjonier będzie uznawany za kultowego. Jego najbardziej niebezpiecznym atakiem jest slam, który mnie prawie one-shotuje. W zasadzie to prawie i to robi ogromną różnicę. Zostawia mi tam, nie wiem, z 10 HP. I gdybym miał odrobinę mniej armora, odrobinę mniej HP, nie miał gdzieś odrobinę max life'a na przedmiotach, to ta walka byłaby o wiele trudniejsza, bo jednak jest ogromna różnica między przeżyciem na paru punktów zdrowia i wyleczeniu się szybko eliksirami, niż po prostu zginięcie na hit.
Egzekucjonier poległ, a już niedługo zobaczycie kontynuację tej podróży. To jeszcze nie koniec aktu pierwszego i to nawet nie był najlepszy boss aktu pierwszego. Jeśli macie jakieś pytania związane z PoE 2, walcie w komentarzach, może będę w stanie odpowiedzieć i do następnego. Trzymajcie się.